Ruszamy! Maluch! W kolejną ekspedycję do Azji. Nazywam się Arkady Paweł Fidler. W 2014 roku tym maluchem przemierzyłem Afrykę, jadąc z Egiptu do Republiki Południowej Afryki. Odwiedziłem po drodze 11 krajów. Wyzwanie było spore. Pokonałem m.in. gorącą Saharę, zmagając się z temperaturą powietrza w Egipcie i Sudanie. Zmierzyłem się z wymagającymi drogami w Kenii i Ugandzie, z kurzem i afrykańską tarką w Tanzanii i Namibii. Ale przede wszystkim po drodze poznałem wraz z moim samochodem fascynujący kontynent, ciekawych ludzi, dla których mój maluch stał się sensacją. Zobaczyłem też niesamowitą przyrodę, przemierzając burz afrykański i odwiedzając m.in. goryle górskie w Puszczy Bwindi. Podczas drogi maluch pozytywnie mnie zaskoczył. Dał radę. Przemierzyliśmy 16 194 km. Tym razem moja maszyna, zielona bestia, ma przed sobą ponad 19 000 kilometrów. planuję przez Europę przedostać się do Turcji, aby dalej nad cieśniną Bosfor wjechać do Azji, dotrzeć do Baku w Azerbejdżanie, przez Morze Kaspijskie przedostać się do Kazachstanu, przejechać przez Uzbekistan, Kirgistan i Tadżykistan. Potem przez wschód Kazachstanu przedrzeć się do rosyjskiego Altaju, doświadczyć bezdroży Mongolii oraz kawałek rosyjskiej Syberii, aby, jeżeli się uda, zakończyć ekspedycję na Dalekim Wschodzie we Władywostoku. Wielu przyjaciół, znajomych, nieznajomych i rodzina przyszło dzisiaj wyprawić maszynę w podróż. Tradycyjnie wyjeżdżam spod mojej bazy, czyli Muzeum Arkadego Fidlera, domu rodzinnego mojego dziadka, podróżnika i pisarza. Maluch to sentyment. Znamy się od dzieciństwa. To mój pierwszy samochód. Dał mi wolność. Dzięki niemu mogłem przemierzyć setki kilometrów po Polsce. W 2009 roku odkryłem go na nowo, podczas sentymentalnej podróży wzdłuż granic Polski. Po gonitwie przygotowań, pracy, wsiadłem do niego i nagle zwolniłem. A świat za szybą samochodu jakoś tak bardziej wyraziście zaczął do mnie docierać. To mi się spodobało. Poza tym auto ma zalety, jakich nie posiada żaden inny samochód. Nie tylko jest środkiem transportu, ale też narzędziem do przełamywania barier między ludźmi. Otwiera ich, wzbudza zainteresowanie. Do tego trzeba dbać o niego podczas trasy. Uważna jazda po wymagających drogach z jednej strony jest ogromnym wyzwaniem, a z drugiej wspaniałą przygodą. Maluch generalnie to jest EL z 1998 roku. To taka ostatnia wersja, która już była produkowana maluchów. Silnik wyremontowany, wzmocnione przekuby, aluminiową miskę od oleju, maglownicę, czyli przekładnię kierowniczą od Fiata 126 bis. Siedzenie jest lepsze, wygodniejsze, wyprofilowane, wyższe. Jedziecie rewelacyjnie. Poza tym maluch jest właściwie w takim stanie, jakie jeździły maluchy kiedyś po polskich drogach. Tak jak teraz na przykład przemierzamy sobie tutaj bocznymi drogami na południe w kierunku Bielska-Białej. Bo dzisiaj Bielsko-Biała jest moim celem podróży. Pierwsza noc ekspedycji po drodze Azja właśnie z Bielsku-Białej. Najważniejsze dla mnie jest, by maluch do mety dotarł w całości i na własnych kołach. Jest on głównym bohaterem tego projektu. I aby pokazać jego zmagania z trasą oraz miejsca, które odwiedzą po drodze, zaprosiłem do udziału w ekspedycji ekipę filmową. Filmować będzie Kamil, fotografować Albert, a Kuba oraz Bartek, który zastąpi Kubę w połowie trasy, poprowadzą Fiata Fremonta, czyli jak go nazywam, produkcyjnego Fremonta. Dla obydwu samochodów ta trasa to jest wyzwanie, dla każdego samochodu byłaby wyzwaniem. Bo Fremont jest niesamowicie załadowany, bo mamy tam sprzęt filmowy, którego jest znacznie więcej jednak niż to było w Afryce. Cały sprzęt biwakowy chłopaków, ich torby, narzędzia tam jadą. No jedzie też kuchnia. A poza tym tu mam z tyłu dwie skrzynie z maluchowymi częściami, olejami. Także maluch właściwie wszystkie części swoje wiezie ze sobą.
bestia sobie da radę. Jestem przekonany. Zobaczymy. To droga będzie pisać scenariusz tej podróży. Dzisiaj miałem już wyjechać z Polski i dotrzeć do Budapesztu. Niestety maluch trochę grymasi. No, awaryjna jest to bestia. I coś zaczęło stukać w maluchu, w silniku malucha, dosyć poważnie. Dlatego zostaję na jeden dzień dłużej w Polsce, aby w warsztacie zdiagnozować i zobaczyć, co się dzieje. Nie lada warsztacie, bo tuż obok dawnej fabryki FSM, dziś FCA Polska, z której to wyjechał na świat w 1998 roku. Po 2 dniach nerwowego oczekiwania udało się. Aha, jesteśmy z powrotem w grze z maluchem. Maluch naprawiony, 2 korbowody wymienione z tulejkami i to one powodowały stukot, mam nadzieję, bo na razie nie stuka. Aha, jedziemy! Jesteśmy w trasie, maluch! Nasza przygoda się dzisiaj zaczyna! Ach, cieszę się niesamowicie! Wreszcie w trasie. Aczkolwiek w Bielsku było bardzo miło. U znajomego zonta, urodziny. Przyjęli nas tam naprawdę. No mam nadzieję, że teraz maluch już pokaże to, co potrafi. Bez problemu dojedziemy do Władywostoku. Tu w tych okolicach to trochę się wspinamy. Przez góry przejeżdżamy w końcu. No i podjeżdżam do granicy, proszę Państwa. Haha, jestem po stronie słowackiej. No to teraz wjechałem na Słowację, jest z górki. Piękna sprawa. Plan mam prosty. Odcinek europejski głównymi drogami chcę pokonać jak najszybciej to możliwe, aby dalej już w Turcji trochę zwolnić. Przejeżdżam przez Słowację, oszczędzając maszynę i po zmroku docieram na Węgry. Jazda maluchem po autostradach to często walka o przetrwanie. No maluch właśnie przejechał 1000 km od wyjechania z Puszczykowa. A do granicy z Serbią mam jeszcze jakieś 50, może 40 km. Że maluch idzie jak burza teraz. Zaliczył w ciągu 2 dni Słowację i Węgry. Dzisiaj zaliczy Serbię jeszcze. Hello. Hello. Jesteśmy w Serbii. Pięknie. Uwaga. Uwaga. Jeszcze 100 metrów. Jeszcze 50 metrów. Jest! Maluch ma przejechane 100 000 kilometrów. Brawo, zielona bestia! W Serbii. Niedaleko granicy z Bułgarią. Nie lubię jeździć maluchem po autostradach. Zdecydowanie lepiej mu na bocznych drogach. Korzystam z nadarzającej się okazji i zjeżdżam w bok. O, tunel! Tunel się pojawił na mojej drodze. A, jeszcze jeden. Pięknie tutaj, kurczę, naprawdę. No to jest właśnie zjeżdżanie z głównych dróg. Takimi drogami się powinno maluchem i kuszerje pokonywać, przemierzać świat. Zbliżam się do granicy z Bułgarią. Maluch, przed tobą 4. kraj na twojej trasie. W Bułgarii kiedyś byłem jako dziecko.
w złotych piaskach. 6 lat miałem. Z siostrą i mamą. Szmat czasu, nawet nie chcę mówić, ile lat minęło od tego czasu. W każdym razie z tego okresu tych wakacji mam jeszcze czarno-białe zdjęcia. Jestem w Bułgarii. Ajajaj. To dojechaliśmy do Sofii. Na razie moja podróż wygląda na zasadzie jazdy od stolicy do stolicy. Tu Budapeszt, obwodnica Budapesztu. Teraz jest obwodnica Sofii. Większy postój dopiero w Istambule. To jestem po pierwszej nocy na dziko, spontanicznej, w Bułgarii jeszcze. Trzeba wyjechać stąd. Takie noclegi na dziko to zawsze jest mały off-road na koniec dnia i później na początek dnia. Lubię takie noclegi na dziko, na łonie natury. Maluch dzisiaj jedzie całkiem nieźle, muszę powiedzieć. To dosyć się nagrzewa i wczoraj faktycznie po takim porządnym nagrzaniu zaczęło znowu coś tam stukać w silniku. Ciekaw jestem jak teraz, jak się zatrzymam, bo to tylko na wolnych obrotach stuka. Czy zatrzymam na stacji, czy będzie coś stukać, czy nie. Ciekawostka, kurczę, no. Po naprawie w Bielsku przestało stukać. Przejechałem 1000 km i zaczęło znowu stukać. Od czasu do czasu maszyna też dziwnie przerywa, a czasem nawet gaśnie. Do granicy zostało. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać na tej granicy tutaj. Czyżby za górką granica? To jestem z Maluchem w Turcji. 5. kraj na trasie. Nieźle nas tam przyczepali na granicy. Wszystko musiałem wyciągnąć z Malucha. No i oczywiście miałem problem, bo za dużo wiozę części maluchowych ze sobą. Celnikom nie spodobała się ilość. Nie mogli zrozumieć, dlaczego potrzebuję 4 zestawy hamulców. Na każde koło na przykład. Wystarczy jeden. No, nie chcieli wziąć pod uwagę, że przyjadę 19 000 kilometrów i maluch jest awaryjny. Albo łożyska. Po co mi 4 łożyska? Jedno wystarczy. Ale w końcu przekonałem. Powiedziałem, że przecież maluchów nie ma w Turcji, także nie jestem w stanie nawet tych części tu sprzedać, a pasują one tylko do malucha, więc celnicy wzięli ten argument do siebie, wpuścili mnie i malucha do Turcji. Pomimo problemów i sporego stresu, fascynujące jest przekraczanie granic. Za granicą w mgnieniu oka otwiera się nowy, inny świat. Ciekaw jestem, jak Turcja mi się zaprezentuje. Turcja to kraj zbudowany na gruzach Imperium Osmańskiego, niegdyś rozciągającego się od Azji przez Afrykę aż do Europy. Dobrze znany nam Polakom. Niejedną bitwę ze sobą stoczyliśmy w przeszłości. Dziś 3% powierzchni Turcji jest w Europie, a 97% w Azji. Pomimo wewnętrznych problemów i konfliktów, kraj prze do przodu. Turcja ma jednocześnie wielkie aspiracje bycia liderem świata muzułmańskiego, ale też kraju rozdającego karty w kontaktach z Europą. Kierunek Istanbul. Droga jednak sprawia mi psikusa, więc dotrę tam dopiero jutro. Dobra, jedziemy. To są dopiero przygody na drodze. To jestem w Istambule.
Ruch tu panuje niesamowity. Maluchem się ciężko jeździ wśród tak szybko pędzących kierowców. Znacznie bardziej wolę jednak takie boczne drogi. No ale musimy się przedrzeć przez Istanbul, żeby wjechać do Azji. Zwariować można od tego ruchu tutaj ulicznego. Istanbul to ogromna 14-milionowa metropolia, która od wieków stoi na granicy wschodu i zachodu. Dzisiaj nowoczesność miesza się tu z tradycją. Szklane budynki, ruch na drogach, nowoczesne sklepy, w tle zachwycający błękitny meczet, który odwiedzam na chwilę. Był najważniejszym meczetem Imperium Osmańskiego. Zbudowany na początku XVII wieku na polecenie sułtana Ahmeda I. Meczet miał być wspanialszy od stojącej po drugiej stronie parku Hagii Sofii, katedry pamiętającej świetność Konstantynopola i Bizancjum. Po zdobyciu miasta przez Turków w 1453 roku przebudowano ją na meczet. Trafiam na wielki kryty bazar. Przypomina labiryntem własnych uliczek podziemne miasto. Dzisiaj już jest zamknięte. Mam więc rzadką okazję przejść się bazarowymi uliczkami bez tłumów ludzi, których bywa tu nawet 400 000 dziennie. Ponoć ma więcej niż 60 ulic i 4000 sklepów, kilka bram i kilka fontan. Nie sposób szybko wszystko zobaczyć. Obecnie w świecie muzułmańskim panuje Ramadan. Codzienny post, od świtu aż do zachodu słońca. W małej restauracyjce na bocznej uliczce na szczęście nie odmawia nam się poczęstunku. Bardzo dobre. Sieć z baraniny. Nad Morzem Marmara, tuż przy ujściu cieśniny Bosfor, w parku całe rodziny na trawie i ławkach wspólnie celebrują w atmosferze święta codzienne zakończenie postu. Rzut oka na cieśninę Bosfor i most, którym jutro wjadę do Azji. No maluchu mój kochany, cała Azja przed nami. No to teraz widzę Azję już. Maluch. Widać już most na cieśninie bosforskiej. Jest to granica między Europą a Azją. Cieśnina, która przecina tutaj Istanbul. Tam po drugiej stronie mostu już jest Azja. Maluchu, byliśmy w Europie, byliśmy w Afryce, za chwilę będziemy w Azji. Ale się cieszę. Naprawdę. Ale pięknie. Niesamowicie. Maluch! Wjeżdżamy do Azji! Wjeżdżamy do Azji! Jesteśmy na środku tej ciśniny. Mogę śmiało powiedzieć, że właśnie wjechałem moim małym Fiatem na kontynent azjatycki. Yeah! Nie mogę w to uwierzyć, bro. Jestem w Azji. Moim małym Fiatem przyjechałem do Azji. No jeszcze mam 17 000 kilometrów do pokonania. Godzina. Czas zakończyć dzień chyba. 20 km, może 30 przede mną, po prawej stronie będzie jeziorko. Mam nadzieję, że to jest miejsce na mój dzisiejszy spoczynek i odpoczynek malucha oczywiście. Wymęczyła mnie dzisiaj ta autostrada na początku ze samym Istambuła.
Dzień dobry. Kolejny dzień podróży. Dzisiaj poniedziałek. Zmierzam do Kapadocji. Ciekawego miejsca w Turcji, gdzie w takich skałach pochodzenia wulkanicznego, w jaskiniach ludzie zbudowali dosłownie miasto. Zanim tam jednak dotrę, przede mną jeszcze kawał drogi i spore miasto do przejechania, stolica Turcji. Proszę, przede mną bramy do Ankary. No, taki wjazd to ja rozumiem. Wjazd do miasta pustą, czteropasmową drogą złudny jest. Po chwili staję w korku. O, udało się wyjechać, przejechać przez miasto, przez Ankarę. Ta droga tutaj, na którą teraz wjechałem, kierując się do Kapadocji, zaraz za Ankarą, jakieś 100 km za Ankarą. Cudowne, niesamowite przestrzenie, uwielbiam takie przestrzenie pokryte polami wśród delikatnych pagórków. Lubię takie drogi. Kapadocja, Kapadocja. Biedny maluch dzisiaj nie może, kurczę. Dzisiaj już jest mu za gorąco stanowczo. Ledwo jedzie. Oj maluch, jak my przejedziemy przez tą Azję, co? Męczę po tych górach. Stuka, puka w tym silniku. Taki jest trrr. Od czasu do czasu trrr. Nie wiem co to jest. Że rozrząd, kurczę. Bo przed wyjazdem zmieniałem rozrząd i to stukanie zniknęło na 800 km. Po remoncie w Bielsku przestało stukać na 1000 km. Teraz stuka, no ja nie wiem, kurczę, no. Na szczęście maluch dowozi mnie do Kapadocji. O, tutaj jest bardzo ładnie, no. Kurczę, na koniec dnia tak pięknie tutaj trafić w takie cudowne miejsce. No super tu jest, naprawdę. Miejsce, które zna się z pocztówek. Człowiek tu dociera małym wiatem. Odżyłem, po prostu odżyłem. Skałki pochodzenia wulkanicznego. Wulkan kiedyś tutaj wylał. Chyba tamten, który widać, taki pokryty śniegiem wierzchołek, to jest wulkan. Generalnie ta przestrzeń była zalana cała lawą. Zastygła, później erozja wyżłobiła tutaj te niesamowite kształty. A później ludzie się tutaj przenieśli. Znaleźli miejsce do życia. Pięknie tutaj po całym dniu i mordęgi na drogach. Dotarcie tutaj, kurczę, niesamowite. I maluch po tych drogach tutaj, w tym kurzu, kurczę, to jest po prostu to lubię, uwielbiam.